Partnerem odcinka jest firma Polinor www.polinor.pl. No dobra, słuchajcie, przywiozłem trochę kontrat. Mam też nowy młotek. Możeście mi biadolili, że biję młotkiem z Biedronki. Dobra, niech będzie. Może będzie trochę łatwiej. Kupiłem sobie też paczkę wkrętów. Ojej, wkrętów, co ja gadam, z poniedziałku. Gwoździ. I teraz na jakie gwoździe będę bił? Będę bił to wszystko na gwoździe 175. Tak, 175, dlatego że 2,5 mam kontrłatę, 4 jest potem łata, 5 jest płyta warstwowa, no i musi minimum 6 cm wchodzić mi w krokwiaka. Tak więc szykuję sobie drabinę, biorę sobie kontrę i idę, zabijam te płyty. No dobra, słuchajcie, ja sobie zrobię to tak po swojemu. Mianowicie zjadę na równo z tą kontrą. Nie robię dystansów, najwyżej sobie później poobcinam. Zależy mi, żeby jak najwyżej tam była. No i dobra. Teraz tak, mam to szczęście, że mam tego krokwiaka tutaj. Mogę sobie zobaczyć, czy wszystko gra, czy nie. Wygląda na to, że wszystko gra. To zabiję drugiego. A na razie gdzieś tutaj. No i dobra, i tak sobie lecę cały daszek. Dobra, słuchajcie, nabiłem sobie moje kontraty. Z drugiej strony tam mi 4 brakuje, później sobie je dobiję. I co, biorę teraz łaty i nakręcam je, że tak powiem, na wkręty czarne. Mam kilka tych łat. Słuchajcie, ja nie robię dzisiaj dachu, żebyśmy się zrozumieli, ale potrzebuję te łaty po to, żeby móc po nim chodzić. Żeby móc chodzić po łatach, a nie po panelach. Dlatego, że raz, że może to nie być sztywna jeszcze konstrukcja, jeżeli chodzi o same panele, a dwa, nie chcę obciążać tych spawów. Więc jak mam drewno, o, mówię, gdzie popadnie, nie ma to dla mnie większego znaczenia. I też biorę wkręty i nie przekręcam aż do panela. Staram się je dobra. Jeszcze może kawałek. Zobaczę. Nie chcę panela kaleczyć. Tak, mogę jeszcze kawałek. Dobra. No. I tak sobie kilka tych łat muszę nakręcić. Żeby móc wejść taśmą butylową, potaśmować wszystkie łączenia, słuchajcie,
płyt, które nie były spawane. Dobra, robię sobie schodki na dach i będę na niego właził. No dobra, zapamiętajcie dobrze ten dzień. Mamy poniedziałek, 20 września, godzinę 11:18. Nabiłem sobie pierwsze, nakręciłem sobie pierwsze kontruaty. No i co? Idę rozdziewiczyć mój dach. Będę pierwszy, który na niego wlezie. Od czasu, kiedy prowadzę ten projekt. 45 metrów użytkowych za 45 000. Ale zanim to zrobię, sobie przesunę drabinkę o tutaj, żeby nie łazić po płycie, tylko po kontruacie. Tak więc co? Here we go, niech się dzieje. No i co? Jesteśmy. Funkcjonujemy. Jest zajebiście. To teraz mogę. Wziąłem sobie, mówię, jednak gwoździe, bo nie naładowałem wkrętarki. Nie będę wbijał ich do końca. I jadę z następnymi. Biję je tylko po to, żeby sobie zrobić drabinkę na górę. O, następne gdzieś tutaj przybiję. Mówię, ja muszę mieć tylko jak po tym chodzić. O, wdrapałem się na to, a to w ogóle nie miałem przykręcone. Dobry jestem. Dobra. Spoko. O. I już mogę włazić na niego dalej. Dobra. Nie biję do końca, bo te łaty trzeba będzie zdjąć i je pod blachę ładnie poukładać. Dobra. Na razie po dwie wystarczy. Następnego. Mówię cicho, bo żeby sąsiedzi nie pomyśleli, że Kamil zwariował i sam gada do siebie, jak łazi po dachu. Zobaczcie, jak tu jest elegancyś. No, używa te płyty, to złota sprawa była, powiem wam. Bijemy dalej. Tik, tik. Super. Tik. Superasko. No i chcę się dostać. No, chodzę sobie, zobaczcie, po kontruacie. Nie muszę naciskać na te płyty. Zapieram się, nawet mogę stać już na tym dachu. Jest wszystko tak, jak być powinno. O. Dobra, jak jestem na tej wysokości, to poprzybijam sobie teraz tam, gdzie powinny być końcówki. No dobra, jak sobie już ponabijałem troszeczkę tych łat na górę, już mogę w tym chodzić, to co pierwsze, co biorę sobie piankę, biorę sobie nożyk i biorę sobie taśmę dekarską, butylową. Słuchajcie, to jest moja taśma, całkowicie prywatna, do czegoś mi była potrzebna, ale jest to nowiutka rolka i mam dwie rolki, nigdy nie otwierana, więc na koniec odcinka w podsumowaniu po prostu policzę ją, jakbym miał na tą budowę, na ten projekt kupić, bo jest nowa, więc jakiś to koszt tej budowy jest. Lecimy na górę. Zobaczcie, tak sobie ponabijałem. Na górze też sobie i teraz hopsa, hopsa. Zobaczcie, jak sobie ładnie można chodzić po tych kontruatach. I chodzę sobie, zobaczcie, nogi tylko i wyłącznie łaty, kontruaty i zasuwam. Dobra, mi tu gwoździe wystają. Bo ja będę musiał to później pozdejmować, tak jak tutaj. I co, chciałem zapianować, słuchajcie, całą górę. Tak porządnie popiankować sobie górę. A więc zaczniemy sobie stąd. O, przydałoby się rozkręcić ten pistolet. Dobra. No jest, słuchajcie, zwykła, najzwyklejsza pianka montażowa. Na ten moment może być.
Ja tu zaraz tą taśmę dam, jak to wyschnie, to obetnę, ale chcę mieć to popiankowane, żeby była ciągłość, słuchajcie, tej piany w płytach warstwowych. O, gdzie niegdzie musiałem też to... Tu z tej strony widzę, że dach troszeczkę, te krokwie są jakiś centymetr wyżej, ale to w ogóle w niczym nie będzie przeszkadzało. Chyba że coś źle dociąłem. Może pod skosem kładłem płyty i tak wyszło. Ale to nie jest walnięcie, którego można byłoby się jakoś tam wstydzić. Bo widziałem gorsze dachy przez profesjonalistów robione. Pamiętajcie, wszystko co ja robię nie jest złe, ale też nie jest profesjonalne. Więc jak coś, to jeżeli chodzi o pokrycia dachowe, co prawda mówię, ja swoje pomysły konsultuję z odpowiednimi osobami, no ale jeżeli kogoś gryzą moje rozwiązania, no to odsyłam do filmików, gdzie można znaleźć profesjonalne instrukcje dekarskie, na pewno nie tak tanie i budżetowe jak moje, no ale za to możecie mieć świadomość, że macie coś zrobione profesjonalnie. Ja nawet jak będę miał zjebane, to i tak będzie to zjebane tak, że nie będzie złe. Ot to tak. Dobra. O, zobaczcie. Pięknie. O, tu od razu sobie zapianuję. Właśnie te wszystkie łączenia, które są niespawane, po to wziąłem taśmę, żeby je przewinąć. Od dołu będziemy jutro pianować. Robili izolację. Więc mi to jest potrzebne tylko do tego celu, żeby tej szczeliny nie było. No i tak zaraz trochę spuchnie, więc voila, o to mnie chodziło. Teraz idę po tą taśmę. O, no tutaj gdzie nie mam ład do kontrol przymocowanych, to muszę na czworaka iść, żeby nie ebnąć. Dobra. Słuchajcie, dla tych wszystkich, co piszą komentarze, mówię, ja to wstępnie zabezpieczyłem te spawy, ale przecież ja wiem, że to pordzewieje. To już za pół roku zardzewieje. To będzie kupę rdzy. Ale mnie interesuje tylko ta pianka, co jest pod tą blachą. Ta blacha to jest tylko i wyłącznie mój gratis, kochani. Gratis, że o, kuźwa, chodzę sobie jak po deskowaniu. Bez najmniejszego problemu. Dobra. Tasiemka. Powiem wam szczerze, łażenie po dach, siedzenie na dachu. Nie ma nic gorszego jak siedzieć na dupie. Trzeba sobie wstać i na stojąco pracować, jak przystało. Dobra, odczepiam tą taśmę, tylko ona już trochę czasu u mnie leży. Nie bardzo chcę. Dobra, poszła. Siedzisz maleńka. O, chciałem się od Kamilka uciec. Ode mnie się nie da uciec, ja bardzo uzależniam. Hi. Dobra. Jedziemy. Elegancyś. Łączę wszystkie, słuchajcie, te miejsca, w których w których po prostu nie ma spawów. Co prawda ta taśma i tak mi za wiele już na ten moment nie da, ale na czas pianowania od dołu, w razie jakby deszcz przyszedł, nie będzie mi się tam nic lało. No i w ten sposób, słuchajcie, robię sobie wszystkie moje połączenia, na których nie ma spawów. No dobra, słuchajcie, połatałem te łączenia. Wygląda sobie to tak. O, pistolet zostawiłem. Dobra, drabinę przestawię. No i super.
idę na drugą stronę. No dobra kochani, zdążyłem uciec przed deszczem, zdążyłem posklejać te wszystkie swoje szczeliny na dachu. No i korzystając z okazji, że jesteśmy w garażu, no to parę słówek o tym, co robimy dalej. Mianowicie, jak już mam swoją więźbę zrobioną, na nie położyłem te swoje panele bramowe. No i dzisiaj pozabijałem kontruaty, które przycisnęły mi te panele do krokwi. Jak mówiłem Wam w poprzednim odcinku, starałem się nie kaleczyć tych paneli, no bo po co? Dzisiaj je pokaleczyłem, przybijając kontruaty. Dałem wkręty dłuższe, żeby tam wchodziły ładnie sobie. I teraz, żeby móc bezpiecznie chodzić po tym dachu, póki jeszcze nie mam okien, póki jeszcze nie mam drzwi, póki nie mam jeszcze podłóg, nie mam co i jak pobrudzić, chcę zrobić izolację natryskową tego dachu. Izolację będę robił z piany, dlatego że już znacie moją opinię na temat wełny mineralnej. Słuchajcie, istnieje, tak? Po to jest ta wełna mineralna. Ja niestety miałem w życiu takie przygody i miałem zapalenie płuc, najprawdopodobniej przez wełnę mineralną, gdzie pracowałem tam u kogoś. No ja jestem niestety strasznie nie uczulony fizycznie, po prostu mam alergię psychiczną na wełnę mineralną i dla mnie to jest typowe nie. Wracając jednak do mojego dachu, chcę pokryć go pianą, ale nie pianą otwartokomórkową, tylko pianą zamkniętokomórkową. Czym te piany się różnią? Jak widzieliście wczoraj, w poprzednim odcinku przywiozłem sobie takie oto pianki. Te pianki, słuchajcie, pochodzą, napisaliście mi w komentarzach, że to jest coś od lodówek. No faktycznie, możliwe, bo to takie kształtne jest, ale nieważne. Jeżeli byłaby to płyta warstwowa czy coś, to jest pianka bardzo twarda, bardzo sztywna, zamkniętokomórkowa. I tą pianę, żeby tam połamać, jest naprawdę problem. Dlatego ja nie bałbym się po takiej pianie chodzić po dachu. Oczywiście może to nie jest najlepsze porównanie, ale to jest piana otwartokomórkowa, czyli zazwyczaj taka piana, jak wiecie, ona się kruszy, ona jest mięciutka. Czym się różnią te piany? Te piany, słuchajcie, zazwyczaj są stosowane przez firmy, które przyjeżdżają z agregatu, wam tłuką i to jest taki standard zrobił. Otwartokomórkowa jest jak gąbka i niestety takiej piany trzeba raz, że dać więcej, ale faktycznie ona oddycha. To jest piana oddychająca. Jak ktoś ma jakieś tam awersje co do dachów, które muszą oddychać, spełniać, nie wiem, dobra, poczytajcie sobie w internecie, to piana zamkniętokomórkowa robi izolację jak izotermę. Taką sztywną, zamkniętą, szczelną, można powiedzieć nieoddychającą, ale za to wymaga wentylacji. Następną rzeczą, najczęściej stosowane krokwie w budownictwie, u mnie też jest zastosowana, to jest krokwia 7×14. I teraz tak, 5 cm piany zamkniętokomórkowej to jest odpowiednik 15 cm, słuchajcie, piany otwartokomórkowej. Dlaczego to mówię? Słuchajcie, możemy dyskutować tutaj godzinami nad za i przeciw jednej bądź drugiej piany. Ja powiem Wam, dlaczego ja wybieram pianę zamkniętokomórkową. Z dwóch powodów. Pierwszy powód, jeżeli dach przecieka, przy pianie otwartokomórkowej, kiedy woda przecieka Wam w większym obszarze, nie macie praktycznie możliwości namierzyć, skąd jest ten przeciek. Nie macie możliwości. Przy pianie zamkniętokomórkowej będziecie mieli mokrą krokiew którąś. I przy tej krokwi będziecie szukać, dlatego że woda tam, gdzie się będzie zbierała, jeżeli będzie chciała gdzieś Wam się przedostać do wewnątrz, będzie przechodziła po drewnie. Nie musimy pianować krokwi, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy WT21, nacisk na izolację i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, pięknie, co prawda nie każdy to stosuje, bo później zamyka płytą karton gipsem i nikt i takich nie skontroluje, jak bardzo mają szczelny, ciepły dach. Ja jestem przekonany, że pianując pianą zamkniętokomórkową, robiąc sobie jeden wielki termos, który tylko będę wentylował, mam bardzo ciepło przy bardzo małej ilości spalanego opału w budynku. Kolejną rzeczą, jaką jest jej wytrzymałość.
Moja konstrukcja dachu, która teraz się składa właśnie z tej płyty warstwowej, to jest fenomen, że ja po prostu tą płytę kupiłem. Jeżeli nie, pewnie bym robił ze styroduru, z innych rzeczy i tak dalej. Ale i tak bym na pewno w tym kierunku uderzał, żeby tylko i wyłącznie nie deskować. Przy mojej konstrukcji dachu, jeżeli ja pokryję między krokwiami całe te moje panele, słuchajcie, pianą sztywną, ja się nie będę bał podczas montażu dachu, po tym dachu chodzić, nawet na tych moich łączeniach spawanych. Więc to są moje plusy dodatnie. I stworzę sobie jedną wielką kopułę, jeden wielki dach z piany zamknięto-komórkowej, sztywnej. Będę miał bardzo ciepły dach. Tylko teraz jest problem inny. Firmy, które przyjeżdżają do piany zamknięto-komórkowej, nie dość, że biorą w moich okolicach za pianę zamkniętą komórkową 72 zł z metra. 72 zł z metra kwadratowego. Otwarto-komórkowa jest od 46 do chyba tam 55, ale problem jest taki, że oni nie przyjeżdżają do dachów mniejszych niż 100 metrów. Więc nie mam innej możliwości. Drugim problemem, jaki jest, jeżeli już znajdę taką firmę, która mi przyjedzie do tego dachu, ona nie będzie miała terminu na jutro, za tydzień, za miesiąc. Jesteście uzależnieni od nich. Przyjadą, to przyjadą. Nie, to nie. Nieważne, czy idzie zima, czy śnieg, czy coś, czy potrzebujecie teraz, czy już. Jesteście uzależnieni, słuchajcie, od kogoś. Dlatego ja do izolacji swojego dachu wykorzystam pianki Polinor. Jest to pianka izolacyjna, zamknięto-komórkowa w puszce. Tak, w puszce i każdy może we własnym zakresie taką izolację sobie wykonać. Z jednej takiej puszki możemy pokryć około metra i 0,2 przy sprzyjających warunkach o grubości około 5 cm powłoki, powierzchni, zwał jak zwał. Dlaczego, słuchajcie, Polinor? Jak wiecie, ja prowadzę budowę jednoosobową. Nie chcę zatrudniać firm, nie chcę być od nikogo uzależniony, chcę to wykonać sam, a Polinor dodatkowo jako pianka zamknięto-komórkowa daje mi to, co oczekuję. Kochani, jak powiedziałem Wam chyba w 3. czy 4. odcinku mojego projektu, kiedy opuściła mnie duża sieć marketów budowlanych jako główny sponsor, powiedziałem, że nie będę promował żadnych firm na swoim kanale, chyba że coś będzie wartego polecenia. Właśnie takim czymś jest, słuchajcie, Polinor. Ja osobiście sam napisałem do firmy Polinor, czy mogę oficjalnie rozmawiać na temat ich produktów, choćby dlatego, że zamówiłem u nich ponad 100 puszek tej właśnie piany i nawet mi się nie chce oklejać, żeby chować ich markę, a dodatkowo uważam, że taki produkt i tak za chwilę będzie tak popularny, że byłoby to kompletnie bez sensu. W zamian za to, że ja zaizoluję sobie dach i pokażę Wam to na wizji, dostałem jeszcze od firmy Polinor w gratisie do mojego zamówienia pistolecik, bardzo profesjonalny, on pewnie z 200 kosztuje, kombinezon i mam jeszcze dysze kątowe. Więc to jest, słuchajcie, żadne lokowanie produktu, a zarazem to jest mój bonus do pracy. Ja szanuję takie właśnie rozwiązania, co można wykonać samemu. Uwierzcie mi, kompletnie samemu, nie prosząc się nikogo, bierzecie w rękę, idziecie na budowę, przepraszam. Ale co? Trzeba przestrzegać tak samo pewnych zasad, jakie przestrzegają firmy mające swoje sprzęty, agregaty. Tak więc temperatur nakładania, temperatur otoczenia, mieszania tego i tak dalej, i tak dalej. Jak to będzie wychodziło? Idziemy na budowę. No dobra, poznajcie się z moim dachem, a raczej z izolacją na dach. Co mogę Wam tutaj powiedzieć? W porównaniu do wełen, styropianów, folii paroizolacyjnej, sam plus, mój dach się mieści w bagażniku szerszenia. Więc jak nie posiadacie dużego auta, no to możecie sobie swoją izolację przywieźć w bagażniku. Tak więc nie będę wszystkich kartonów wypakowywał, dlatego że przebywanie w aucie ma swój cel. Później powiem Wam jaki. Teraz muszę się zabrać za coś bardzo ważnego. Mam kilka rzeczy, które trzeba ogarnąć przed natryskiem tej piany. Przyniosłem sobie kilka styropianów, takich troszeczkę gorszych z domków. Zaraz pójdę po więcej. No i co, wycinając ten styropian, muszę uzupełnić wszystkie wnęki nad murłatą. Ponieważ pianując
piana musi mi zejść z dachu na ten styropian. Nie mogę pryskać tam na zewnątrz. Tak więc biorę się do roboty. No i mój pistolet, nie wiem czy ma ograniczenie maksymalnego rozkręcenia. Wolałbym, żeby miał. I spróbujmy. Aha. Dobra, ma do tego stopnia, że nie mogę go teraz zakręcić. Nie mogłem go zakręcić, coś się zawiesił. Zawiesiło się odbicie. No dobra, popryskaliśmy. No puchnie. Fajnie. Po co to zrobiłem? No zrobiłem to po to, że za chwilę zobaczymy, jak to wyschnie, jak bardzo będzie się mi trzymało tej płyty. Jeżeli będę to tak palcem rozwarstwiał, będę musiał ją papierem ściernym matowić. No dobra, mamy poranek. Ta moja płyta, ten mój panel wygląda sobie tak. No mówię, to nie jest pianka tak twarda jak ta. Tak jak mówiłem wam, to będąc w garażu, tamto to był tylko przykład. Ale chodzi mi teraz, jak ona bardzo, jak ciężko będzie ją oderwać stąd. No nie, no zobaczcie, pomimo, że odrywam, jednak ta warstwa szczepna z moją płytą elegancko się tu trzyma. Zobaczmy. O, musiałbym to skrobać, żeby... Fajnie. Fajnie, bo martwiłem się, słuchajcie, jeżeli to byłaby ta strona, czyli gładka, musiałbym ją matowić, żeby miało się czego piana złapać. Tu nie muszę tego robić. Ona będzie mi trzymała wieki. No fajnie, po takim pryśnięciu, kurczę, zobaczcie jaka gruba warstwa się robi. Dobra, lecimy. No dobra, słuchajcie, uszczelniłem sobie wszystko, co uszczelnione mieć powinienem. Z jednej i z drugiej strony. I teraz co? Ponieważ to jest blacha, jak wiecie, ona jest gdzieniegdzie też i trochę brudna. Gdzieniegdzie ją dotykałem. W wielu miejscach folia była zdejmowana. Ale mimo wszystko, słuchajcie, biorę sobie benzynę ekstrakcyjną i muszę tą całą blachę odtłuścić. Zobaczę, chociaż to dosyć długo wyszło. Moja blacha, zobaczcie, ma taką strukturkę, nie? Taki ala, słuchajcie, baranek. Jakby była płaska całkowicie ta blacha, to niestety musiałbym ją papierem ściernym matowić, żeby się lepiej trzymało. Ale zrobiłem test na jednym skrawku takiego panela. No wyszedł wyśmienicie, dlatego nie będę polerował, nie będę matowił, znaczy się, tej blachy, ale muszę ją w całości otłuścić, żeby to się wszystko lepiej trzymało. No dobra, kochani, słuchajcie, teraz tak, jak mam to wszystko otłuszczone, zabezpieczone, popianowane w drantach, wiem, że mi na zewnątrz budynku piana nie będzie latała, mogę przystąpić do pianowania. Teraz kilka ważnych informacji. Pianka Polinor ma pewne wymagania. Nie możemy siup-siu pianować i z głowy. Mianowicie temperatura otoczenia nie może być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Ja zaraz wezmę termometr i oczywiście sprawdzę swoje płyty. I puszka nie może mieć temperatury niższej niż 18 stopni. Ponoć najlepsze parametry ma, jeżeli ma 19-20 stopni, ale już może do 24 dochodzić, ale już 24 już nie jest tak fajnie. 18, 19, 20 stopni to jest najlepsza temperatura, jaką ma puszka. Teraz tak, Polinor jest produktem, który częściowo ma w swoim składzie czystą wodę. Głównym katalizatorem Polinoru jest woda.
Dlatego musimy puszkę bardzo dobrze wymieszać. Drugą rzeczą, jeżeli nanosimy na nieporowate elementy typu drewno i tak dalej, musimy najpierw spryskać wodą całą powierzchnię, którą będziemy pianować. Najlepiej robić to na bieżąco, żeby była wilgoć, dlatego że woda wraz z tą substancją zawartą w polinorze będzie robiła reakcję chemiczną i robiła lepszą przyczepność do podłoża. Ja w swojej budowie, jak widzicie, nie mam okien, nie mam drzwi, mam tu przewiew piękny. Dodatkowo w nocy bardzo padał mocno deszcz. Teraz jest 16 stopni, jest wilgoć, jest aż parno. Jak ja często cierpię na suchość nosa, ja dzisiaj po prostu świetnie sobie oddycham, więc nie będę stosował zraszacza, by pryskać na polinor i przed. Zwłaszcza, że mam blachę i nie potrzebuję tego robić. Ale jeżeli są pomieszczenia zamknięte, gdzie te powietrze jest suche, po spryskaniu, po nałożeniu warstwy polinorem, najlepiej zrosić sobie zraszaczem, mgiełką taką, tą warstwę, którą napsikaliśmy, po to, żeby ta reakcja lepiej, można powiedzieć, puchła, ale lepiej oddziaływała. Ja tego nie będę robił, dlatego że ja mam mnóstwo wilgoci w powietrzu. Polinor z powietrza sobie bierze wilgoć, utwardza się mniej więcej 20 minut, pełne utwardzanie tam około doby, tak więc ja tego nie będę robił. Woda jest podstawą. No jak macie dzieci w domu, to zapewne posiadacie termometr, a jak nie posiadacie dzieci, to termometr też możecie sobie kupić. Tu ma dwie opcje: mierzenie głowy, mierzenie przedmiotów zewnętrznych, więc ja sobie skoczę. Mówię, temperatura na zewnątrz mam teraz 16 stopni, ale to nie oznacza, że blacha musi mieć 16 stopni. Zobaczymy, ile ma. Moja blacha ma 13,2 stopnia. No, czyli jak najbardziej spełnia wszystkie normy minimalnego metrażu, jaki powinien mieć 10 stopni. Teraz zobaczymy, ile ma pucha. Dobra, dziękuję. I pucha ma 18,5 stopnia w tym momencie. Ale ja ją troszeczkę w ręku trzymam, ja sobie poprawię ten pomiar. O, tu ma 13,7. Chyba że jakaś zmyłka poszła. Może dlatego, że jest błyszcząca powierzchnia. Tak zmierzymy. 14,2. Bądź co bądź, najlepiej będzie mi mierzyć jednak od dołu, bo jest czysty metal bez ślizgich powierzchni. No i tu jest 18-19 teraz stopni. Tak więc w moim przypadku ta pianka jak najbardziej ma odpowiednią temperaturę, wręcz idealną ma do izolacji. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście używać polinoru w innych temperaturach i byłoby zbyt chłodno, możecie zrobić tak, jak ja robiłem to na innej budowie. A mianowicie, po to przywiozłem to w samochodzie. Ja mam sprawną klimę, bierzecie ogrzewanie na maksa, zamykacie auto, kartoniki przenosicie sobie gdzieś tam na początek samochodu. 10 minut, słuchajcie, pianki mają idealną temperaturę. Termometr mierzycie i pianeczki działają. No dobra, dostałem od firmy Polinor, tak jak Wam mówiłem, w gratisie strój. Bardzo fajnie. Jeżeli miałbym powierzchnię zamkniętą, może bym go nie zakładał, ale ja tu mam przewiew, więc nie chciałbym, żeby mi coś popryskało, więc przebieramy się za kosmitę. Złośliwi pewnie powiedzą, że nie muszę się przebierać, żeby tak wyglądać. I zaczynamy zabawę z Polinorem. No dobra, jak mam być szczery, to ten kombinezon może dla takiego miśka jak ja jest trochę za mały. Tylko mi się już tu przedarł. Jakbyście kupowali sobie kombinezon, to patrzcie, czy są rozmiary większe. No i co, biorę, słuchajcie, Polinor. No tak jak Wam powiedziałem, on ma w sobie wodę. Warunkiem koniecznym, ona szybko się rozdziela w puszce, jest porządne wymieszanie tej puszki. Tak więc mieszamy. No dobra, żartowałem. Nie ma potrzeby aż tak mieszać, dlatego że za chwilę w betoniarce one się zatrzymają i znowu się warstwa będzie rozdzielała. Słuchajcie, bierzemy sobie puszeczkę
jak każdą inną piankę, nakręcamy na pistolecik. O, widać, że ten polinorowski to taki kuźwa dosyć konkretny pistolet, nie takie coś jak moje wziął od pianek. No zobaczcie. Okej, taki kuźwa zabić można na jednym. I słuchajcie, wystarczy 15-20 sekund. Porządnie tą wodę z tą masą i miąkać. I będzie pistolet gotowy do natrysku. Przy każdej piance znajduje się dysza. Przy każdej sztuce. Zobaczcie. Ja jeszcze dostałem kilka dysz niebieskich kątowych. Zobaczymy, czy one będą mi potrzebne. A chyba będą mi potrzebne. No i co? Zakładam sobie tą dyszę na pistolet. Dobra. No, trochę ciężko to wchodzi. Ja wiem, że... O właśnie. Założyłem. I warto tą dyszę o coś po prostu puknąć. I ona sobie wskoczyła. Bezproblemowo. No i co? Lecimy z tematem. Pierwsze co? Popianuję sobie te styropiany, które przed chwilą poklejałem. No i dobra. Słuchajcie, ustawiam sobie dyszę w pionie, żeby pistolet pryskał mi w poziomym strumieniem. Odkręcam sobie dyszę maksymalnie. Ciekawe, czy ma ogranicznik. Oj, coś tam, sprężynka. Jak już dojdzie do sprężynki, wolę lepiej nie. Trzącham. Mimo że już trząchałem to dosyć mocno. 20-30 cm, przepraszam, 30-40 cm od podłoża. I ja sobie na razie puszczę jedną warstwę, taką cienką, przejadę cały dach. Znowu przyjdę, przejadę ponownie i tak będę pianował. Staram się od tej krokwi, słuchajcie, na razie popianować tylko te początki. Dobra, i jedziemy następne. Elegancko, zobaczcie jak to już puchnie tutaj. A naprawdę niedużą warstwę położyłem. Przekładam drabinę i lecę dalej. No i dobra, słuchajcie, dla pierwszego rzutu zmarnowałem jedną piankę. Zrobiłem taki kawałek i powiem wam, nie rozpyla mi się to tak jak chciałbym, żeby mi się rozpylało, więc najprawdopodobniej temperatura pianki jest za niska. Więc tak jak wam powiedziałem, idę, wrzucam wszystko do samochodu, odpalam samochód i zaraz zobaczycie, jak będzie pryskało, kiedy temperatura pianki będzie podniesiona. Tak jak wam mówiłem, to jest mój sprawdzony sposób na grzanie puszek. Maksimum klimatyzacja, max gorąco. Tu mam ich od groma, jeszcze w bagażniku dogrzeję. Możliwe, że ten termometr na zewnątrz budynku trochę mi tam szwankował, więc mogą nie mieć 18 stopni, bo widać od razu po pryskaniu, że ten strumień jest coś nie halo. Ja pryskając tą pianą powinienem mieć takie ciśnienie jak z kompresora. A korzystając, że będę miał odpalone auto, żeby nie było, że nie jestem ekologiczny, od razu przejadę się do sklepu budowlanego, bo i tak muszę coś kupić. No i dobra, wróciłem. W aucie cieplutko, słuchajcie, jak w ulu. Powiem wam szczerze, jak dotknąć puszkę, no to kurczę jest cieplejsza. Zobaczmy termometrem. Zmierzmy tutaj. O, 17,3. Sprawdźmy jeszcze tu.
17,4. Czyli słuchajcie, no wniosek jest taki, że termometr nie oszukiwał. Ja myślałem, że na zewnątrz się ślizga powierzchnia i mnie oszukuje. Ja po prostu przez noc trzymałem te puszki w samochodzie i dlatego taki jest efekt, a nie inny. Tak więc temperatura już jest 17 stopni, ale jeszcze będę to podgrzewał, więc jeszcze niech sobie poleży z pół godziny. Ja idę sobie coś zjeść. No może pół godziny nie, no przesadzam, ale tak z 10 minut niech w aucie sobie jeszcze w dobrej temperaturze poleży. Ogrzewanie, słuchajcie, nawiew gorący na puchę, niech ma te 18, minimum 18 stopni. Dobra, zobaczmy 10 minut później. - 20 stopni. Jest ok, więc teraz jak ja jeszcze będę z nią tutaj chodził, myślę, że będzie super. 20 stopni, będzie idealnie, ona i tak zaraz się lekko schłodzi. Tak więc zmieniłem sobie puszkę, przyniosłem sobie na wszelki wypadek suszarkę. Powiem wam szczerze, dobrym wskaźnikiem jest jak ją mocno obejmiecie i ona nie jest zimna. Ale też nie jest cieplutka taka, że grzejecie. Jest neutralna, wtedy jest najlepsza temperatura. Dobra, wymieniamy. Trochę może polecieć. O, już się zawór zamknął. Dobra. I lecimy. No i jaka będzie różnica? Zobaczymy teraz. Rozkręcamy na maksa. Wiecie co? Już się bałem, że wymieniłem sobie końcówkę, bo znowu coś zaczęło słabo iść. Wymieniłem sobie końcówkę. I powiem wam szczerze, że kiedyś jak pianowałem, to pianowałem zwykłym pistoletem. Tam za 15 zł, który można w sklepie kupić. No to jest rakieta, a nie pistolet. I po odkręceniu tutaj prawie na maksa, odkręcamy na maksa tu. Ja tego nie wiedziałem. I dlatego mi to szło jak koziej trąbce. I zobaczcie teraz. Da się? Zobaczcie jaka bajka. I temperaturowo, i ciśnieniowo. Właśnie, jak chcę sobie taką maleńką na razie warstwę położyć. Superasko. Nie no, teraz to zwracam honor, pistolet jest przekozacki. Warto taki pistolet sobie zafundować. Ja sobie wolę kilka razy po tej drabinie pochodzić, ale na razie takie małe warstewki, około centymetra, może półtorej jak spuchnie. I robię właśnie te swoje końcóweczki. Zobaczcie jak ta piana już teraz puchnie. A to za sprawą prawidłowej temperatury, słuchajcie, puszki. No dobra, słuchajcie, na izolację tych moich, można powiedzieć, łączeń z murem dałem 2,5 puszki, mi poszło. I zobaczcie jak to spuchło. Dlatego, że ten styropian, on był dosyć mocno wgłębiony. Więc z 2,5 puchy, ja tylko tak chciałem to zapryskać, nawet zobaczcie z takimi prześwitami, po to, żeby tylko w tym miejscu mieć trochę grubiej, bo potem jak będę szedł z całą połacią,
Nie no świetnie, słuchajcie, świetnie. Tu mam jeszcze pół puchy mi zostało. Biorę ją na górę i teraz pryskam kalenicę. Słuchajcie, do tego celu założę sobie dodatkową dyszę kątową. Zobaczcie, ona jest kierowana ku górze. Tak więc, żeby pistolet trzymać prawidłowo. O, dysze kątowe, słuchajcie, wchodzą bez mocnego naciskania. Tak więc ja będę mógł sobie normalnie trzymać pistolet, a do góry powinno mi iść piana. Tak więc idę na kalenicę. I pryskam to, na czym mi zależy najbardziej. Ale jest moc. No to dysza robi robotę. Zobaczcie, ja mogę sobie tak trzymać pistolet. O, na sobie. Świetnie. No dysza jest spoko. Warta jest. Nie muszę się tam wciskać. Tutaj od razu grubiej sobie dam. Tak do 3 cm. Po 20 minutach można kolejną warstwę kłaść. Jest nieograniczona ilość warstw, więc spoko. Jedziemy dalej. Na kalenicy też już mam popianowane. Tak więc przechodzę do pianowania właściwego. Będę się starał po prostu tylko to zasłonić i patrzeć, do jakiej wielkości ta piana będzie puchła. Aha, jeszcze jedno słowo. Tak jakby to było, tak jak wam mówiłem, jeżeli byłoby to pomieszczenie zamknięte, nie byłoby tutaj wilgoci, tak jak u mnie jest i tak dalej, po pryśnięciu warto to zrosić wodą, tak jak mówiłem wcześniej. Normalny opryskiwacz zrosić, żeby ta reakcja chemiczna lepiej zachodziła. Dobra, słuchajcie, napruszyłem sobie tą piankę, tą cienką warstwę, tak jak wam mówiłem. Mówię, starałem się jak najbardziej to napruszyć, żeby taka mikrowarstwa się przylepiła do tej mojej blachy. No i teraz jak już to ładnie sobie podeschnie, a już na pewno podeschło, jadę z taką warstewką już grubszą. Mianowicie troszeczkę dłużej będę trzymał pistolet, tak żeby to się bardziej już spieniało. Będę chciał te 5 cm minimum osiągnąć. No i teraz tu już mam takie pryskanie poważniejsze, nie będę przeskakiwał z kroki na krokiew.
Będę chciał zrobić jedną przestrzeń, przejść następną, następną, następną. A więc co, zaczynam tą dyszą kątową od dołu i teraz już prowadzę pistolet wolniej. Moim punktem odniesienia niech będzie to łączenie. Teraz ja drugą drabinkę. Tam piszecie mi w komentarzach, żebym sobie rusztowanie zorganizował na budowę. Kurczę, ja to lubię swoje drabiny. Chwilę moment mogę przestawić, nie plączą się nigdzie. Świetnie. No dobra, słuchajcie, tak wygląda mój dach po położeniu już tylko drugiej warstwy, już takiej grubszej, ale to tylko druga warstwa, to znaczy połowa dachu, bo teraz idę robić tą część. Ale zobaczcie, z początku się nawet martwiłem, że coś mi się to słabo pieni, ale powiem wam, że za 2-3 minuty, jak to mówię, to zbiera wilgoć, słuchajcie, z powietrza, jak zaczęło napuchnąć pięknie. No słuchajcie, już na chwilę obecną na pewno mam 5,5 cm, dlatego że jak mam 14 kroksie, no to spokojnie 5 cm mam już warstwy położonej. Docelowo chcę mieć tu 8 cm piany. Idę, kochani, teraz atakować drugą stronę. O, zobaczcie. Jak już się kilka puszek przerobi, ręka się wprawi, to już mniej więcej każdy będzie wiedział, na jaką odległość może pianować, z jaką prędkością. No i idzie pianata. I ona za chwilę, słuchajcie, jeszcze o jedną gdzieś tak trzecią się podwoi. No i w ten oto sposób mniej więcej pucha starcza na metr kwadratowy, 1,2 m, tak jak to producent mówi. Dobra, ja to już atakuję dalej. Dobra, tak wygląda mój dach po zmarnowaniu około 70 puszek, bo jeszcze mi zostały niecałe 3 kartony. Tak więc taka warstewka, z tej strony widzieliście. I co? Jadę z trzecią warstwą. Trzecia warstwa już nie będzie taka całościowa, tylko będę po prostu rzucał tam, gdzie jest mniej, bo tam, gdzie już grubiej powypychało się samo, nie ma sensu, więc już nie będę jechał na cały czas na wciśniętym pistolecie, tylko sam będę dozował
pianę. A więc lecimy. No i po zmarnowaniu prawie 100 puszek, prawie, bo tam za 2-3 mi zostały, tak wygląda moje ocieplenie. Zobaczcie, jak to grubo, fajnie napuchło. Może nie jest to idealnie położone, bo to skakanie po drabinie bez rusztowań samemu, schodzenie, wymiana puszek. Ja jestem mega zadowolony z tego. Powiem wam tak, ja prawie 80 metrów dachu tu mam i przeliczyłem, że chcę osiągnąć około 8 cm, ale nie policzyłem, że część tego dachu mi wychodzi na zewnątrz. Dlatego wewnętrznie mam około 64 metrów i z 8 cm gdzieniegdzie doszło prawie że do 10. Tak więc mam grubszą warstwę z tych puszek, co kupiłem, niż planowałem. No ale co, zostawiłem sobie, ja zaraz zobaczę, ile tych puszek zostało. Chyba 3 puszki zostały mi. Po co te puszki? No słuchajcie, ja teraz będę robił wyjście kominowe, które będzie gdzieś tam, i wyjścia wentylacyjne. W tym celu już znalazłem na Elixie takie przejścia dachowe. To kosztowało mnie 30 zł z wysyłką, a to kosztowało mnie 35 zł z wysyłką. Chyba jeszcze jedno będę chciał zamówić, ale jak na razie mi te wyjścia starczą. Tak więc w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej będziemy robić właśnie te przejścia, obrabiać to, no i tam gdzie piankę będę musiał wyciąć, będę musiał tym polinorem w tych miejscach uzupełnić. Tak więc w tym tygodniu mam zrobioną izolację, więc przechodzimy do podsumowania. No i jak co tydzień podsumowanie odcinka. Dzisiaj troszeczkę z innej perspektywy. Połamałem statyw, muszę kupić nowy. Tak więc w tym tygodniu, jak widzieliście, wrzuciłem sobie łaty na górę, na te moje płyty. Złączyłem to porządnie z krokwiami, właśnie tymi łatami. No i zrobiłem izolację. Jak widzieliście, nie mam podłóg, nie mam okien, nie mam nic, nie musiałem nic oklejać. To był idealny moment, by tą izolację po prostu sobie zrobić. Tak więc mam zrobioną izolację, mam wrzucone kontrłaty, potem te łaty zdejmę i będę szykował pod dach. No i z odcinka ekstra mieliśmy kwotę, w której w tym tygodniu właśnie na 100 puszek piany Polinor dostałem tam delikatny rabacik przy tej ilości, 37 zł za jedną puszkę, zapłaciłem 3700 zł. Tak jak wam mówiłem, pistolet, te dysze kątowe, w ogóle bez tych dysz kątowych no nie wyobrażam sobie pracy późniejszej. Z początku mnie to trochę tam irytowało, bo gdzieś tam się chlapało, no ale potem tylko i wyłącznie dysze kątowe przy robieniu dachu, więc no super sprawa. Tak więc takie rzeczy miałem. Kupiłem oczywiście trochę łat i te kontrłaty, za które zapłaciłem 700 zł. Tak więc ten tydzień zamykam kwotą. A przepraszam, kupiłem te dwa przejścia dachowe. Jedno 30, drugie 35 zł. Więc ten tydzień zamykamy taką kwotą. Kochani, ponieważ ta część materiału, to co ja zawsze te podsumowanie mówię, zazwyczaj oglądają tylko i wyłącznie moi stali widzowie, więc pozwalam pewne jakieś tam niuanse w tej części filmu przedstawiać. Słuchajcie, chciałbym wam gronostajnie, bardzo nisko
podziękować. Chciałem podziękować moim patronom, którzy mnie wsparli na Patronate. Jest Was naprawdę bardzo dużo osób. Nie jestem w stanie wszystkich po prostu wymienić, ale kochani, dzisiaj muszę koniecznie, czuję się zobowiązany spersonalizować i podziękować szczególnie kilku osobom, tak, które mnie wspierają i moralnie, i są ze mną w kontakcie bezpośrednim, no i oczywiście finansowo, tak, bo jak widzicie, ten projekt żyje dzięki Waszemu wsparciu. Wsparliście mnie. Widzę też w komentarzach pewien hejt, że budujesz dom, a nie masz pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, osoby, które mnie śledzą, które wiedzą, od czego powstał projekt, od pierwszego dnia, w którym w samochodzie tłumaczyłem, wiedzą, że to wszystko miało grać, a coś zawaliło po drodze. No i ten projekt idzie całkiem innym torem, tak? Więc dzięki naprawdę Wam, dzięki moim widzom, idzie to i będzie to szło. Więc nie jest to, że ja jestem odcięty od jakiegoś finansowania, bo wiele osób pisze, że ja żebrzę od moich widzów. Nie. Naprawdę pomogliście mi z dachem i to jest wszystko. I to jest wszystko. Jeżeli będziecie chcieli wesprzeć ten projekt w dalszych etapach, będę bardzo po prostu wdzięczny, tak? Ale najważniejsze, co dla mnie było, to jednak ten dach, tak? Żeby mógł go zapiąć. Dzięki właśnie wielu moim patronom i dzięki osobom, które w tym momencie chciałbym bardzo wyszczególnić, bo naprawdę poszli w ślad pani Dorotki, która zrobiła mi przelew. Zaczęliście mi przelewać pieniążki i powiem Wam szczerze, no, wyciąłem to z materiału, bo ja nagrywałem tam podczas pianowania, jak dostałem Wasze przelewy po weekendzie. No łzami poszło, naprawdę, kochani. Jestem Wam bardzo wdzięczny, bardzo mi to pomogło. Na pewno chciałbym wyróżnić tutaj Arona Włocha, podziękować Aronowi, że zapoczątkował to wszystko, bo od czegoś zawsze się rusza. Wojtkowi Olczakowi, Pawłowi Mamele, Olkowi Popiłkowi, no i właśnie Doroce Świat, Michałowi Gierczakowi, Łukaszowi Kędzierskiemu, Łukaszowi Munarczykowi, Damianowi Kędrakowi, Norbertowi Golusowi, Bogusiowi Domarackiemu. No i oczywiście dwie osoby, które położyły całkowicie system. Nie będę już mówił jak. Te osoby wiedzą, bo jestem z nimi w kontakcie. Przemkowi Grąckiemu i Michałowi Kudłaczowi. Chłopaki, naprawdę wielkie dzięki za Wasze wpłaty. Zrobię coś dodatkowego i powiem to w kolejnych odcinkach. Będzie coś, czego w ogóle w projekcie nie planowałem, a dodam to, dlatego że no, Wasze kwoty są naprawdę pozwalające mi na zrobienie pewnego systemu na dachu, ale to powiem to w odcinkach. Naprawdę wszystkim moim patronom bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i będziemy z tematem ciągnąć jak najbardziej dalej. No i kochani, coś na koniec muszę bardzo takiego istotnego powiedzieć. Jak widzicie, jestem pełen przemęczony, kilka nocy nie śpię, z ledwością spiąłem ten odcinek, byście go dzisiaj po prostu dostali. No mam bardzo ciężką sytuację rodzinną, mam bardzo ciężko chorą córkę, ma zagrożenie życia, została przetransportowana do Warszawy, do kliniki, tak więc wierzę, że bardzo szybko powróci do zdrowia, ale niestety muszę być przy niej. I być może nie będzie przyszłego odcinka, jeżeli w tym tygodniu moje sytuacje się pogorszą, ale na pewno to wszystko Wam nadrobię. Będę pracował 2 razy dłużej, mam zobowiązanie wobec Was, wobec moich patronów, wobec sponsorów, którzy czekają na kolejne odcinki, którzy będą ze mną współpracować. Tak więc nie zatrzymujemy się. Była obawa, że się zatrzymam właśnie przez ten dach. Jest już blacha kupiona, są pieniążki na dach, więc będzie to szło, no ale niestety moje problemy rodzinne chwilowo mnie pauzują.
Tak więc dzięki kochani serdeczne za obejrzenie tego odcinka do końca. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia.